BORTOLUZZI przed KSW 93. Oczywiście witamy w organizacji KSW i od razu pytanie, jak do tej organizacji Kenji trafił? Okay, Kenji, welcome in KSW. This is your debut in the organization. So, what's the story behind signing with the organization? The story behind this, it's kind of short notice, so it's just a few weeks, maybe 4.5 or something. So I take the chance and I'm happy to be here. Sure. No, historia jest bardzo krótka. Wszedłem szybciutko tutaj na krótki okres przed galą. 4,5 tygodnia to było. Dostałem ofertę i dlatego jestem tutaj. I jak dowiedziałeś się, że twoim rywalem ma być Alphonse Rochelle-Abes, co sobie pomyślałeś, co wiesz o tym zawodniku i czy w ogóle znałeś go przed zaproponowaniem ci tej walki? When did you found out that your opponent would be Alphonse Rochelle-Abes? What did you think of the guy? Did you know him before? What's your general research about the opponent? Yeah, I know when I get the offer for the fight, I saw it's against him. I didn't know him before, so I checked out a few fights of him, and he's a good competitor, he's a good fighter, but I'm better and I want to show this. Sure. Jak tylko się o nim dowiedziałem, to muszę przyznać, że nie znałem go wcześniej, ale od razu uskuteczniłem całe swoje poszukiwania. Zrobiłem poszukiwania w sieci na jego temat. Zobaczyłem, że przede wszystkim po kilku walkach jego, zobaczyłem, że jest fajnym, takim dobrym zawodnikiem. Ma poziom, ale ja jestem lepszy od niego i dlatego podejmuję to wyzwanie. Czy miałeś okazję obejrzeć jego ostatnią walkę z Jabraiłowem i jaką naukę na temat Alfonsa wyniosłeś z tej walki? Did you happen to see his last fight, which was his KSW debut against Jabraiłov, and what could you see there? Yeah, I saw his debut fight, and I saw some opportunities for me to get the victory against him. And it's always maybe it was hard for him for the first time in a big organization to fight like KSW, but now I showed that I can get a victory in my first fight here. Sure. Rzeczywiście widziałam jego debiut w KSW i już w nim upatrywałem kilku szans dla siebie, które podpowiadają mi, że stać mnie na zwycięstwo z takim przeciwnikiem, więc dołożę wszelkich starań, żeby właśnie tak się stało, żeby moja ręka powędrowała w górę i właśnie na podstawie tego jego debiutu mogę powiedzieć, że prawdopodobnie tak się stanie. Wielu zawodników, przychodząc do organizacji KSW, mówi wprost o tym, że przychodzi tu po to, żeby za chwilę walczyć o pas mistrzowski w swojej dywizji. W dywizji koguciej mistrzem jest Jakub Wikłacz. Chciałam cię zapytać, czy miałeś okazję zobaczyć jakieś jego walki i co sądzisz o nim jako właśnie o zawodniku? You're a bantamweight fighter. Here in KSW, the roster is pretty stacked in this division. Many newcomers to KSW claim when they hit the organization for the first time that they immediately want to fight for the belt, that they don't want to be here just because, they just aim for the highest goals. So if you are aware of who the champion of your category is, this is Kuba Wikłacz. Do you know any pieces of information about him, and what do you think about the fighter, if so? How is his name again? Sorry. Kuba Wikłacz, very wise grappler. Okay. I thought I knew him. I saw it before. So my goal is of course if I get good victory now, as fast as I can to get the belt. Okay. Wydaje mi się, że w pewien sposób go kojarzę, ale oczywiście moje ambicje są podobne do innych zawodników, którzy przychodzą do organizacji, czyli nie jestem tutaj, żeby po prostu ciepło mieć miejsce, tylko będę się starać o najwyższe laury. Wielu młodych zawodników mówi o tym, że są już takimi zawodnikami czysto wywodzącymi się z MMA. Zawodnicy starej daty zazwyczaj mieli jakiś sport bazowy za sobą, czy to stójkowy, czy w BJJ, czy zapasy. I jak jest z tobą? Czy ty właśnie trenujesz od zawsze MMA, czy masz jakiś sport bazowy za sobą jeszcze zanim zacząłeś trenować MMA? MMA as the discipline is still evolving. There are many different fighters coming from different disciplines, whether it's striking, grappling, boxing, wrestling, whatever. What kind of fighter are you? Are you like training MMA as MMA from the very beginning, or do you have any different background? Yeah, my background was first kickboxing. I started with kickboxing at 15, 16 years old. And then we found out there's other fighting art on the ground. Sure. And then we were very curious about it. And then we tried it out and started with it. And then it evolves to we went then to MMA, training MMA. And but first I started in standing and then I learned about grappling
and now I'm mixing it together, so Okay. it's MMA then. Okej. No, moja historia wyglądała tak, że zacząłem od formuł uderzanych. Był to przede wszystkim kickboxing i po paru latach dowiedziałem się, że w ogóle istnieje coś takiego jak sporty kontaktowe parterowe. Byliśmy bardzo ciekawi, na czym to polega, jak to w ogóle się wykonuje i również przyłożyliśmy do tego rękę, żeby móc się w tym rozwijać. Potem zaczęliśmy kombinować, jedno i drugie mieszać, stójkę razem z parterowymi dyscyplinami, no i teraz jestem tutaj jako zawodnik MMA. Przed nami gala w Paryżu. MMA we Francji tak naprawdę ma się coraz lepiej, ale de facto jest tutaj legalne od 2020 roku. W związku z tą legalnością mamy też do czynienia tutaj chociażby z tymi wybiórczymi testami antydopingowymi. Jak ty się na te testy zapatrujesz i czy mógłbyś na przykład teraz zadeklarować, że dla ciebie to nie jest żaden problem, bo wiesz, że jesteś czysty? Here in France, the situation with MMA is pretty strict. It's legal only from 2020. Before it wasn't allowed to hold any kind of like events, MMA events. There is also like anti-doping structure here inside the country. So there are some minor tests going on with the fighters. So what's your opinion, approach when it comes to the whole strategy of how to hold the discipline here and the doping tests? Yeah, it's actually good for, of course, all fighters from France that is now finally legal here. When 2002? 2020. 2020. Yeah, so I mean it's a long time to go. Yeah, but it's good. It's a little bit restricted, you know, and also with the doping stuff, I think it has to be a clear sport, you know. Okay. No enhancing performance drugs and stuff. So. Yeah, maybe they will figure out what maybe it needs, you know, for the sport. Sure. And then maybe they cut something a little bit out, or maybe I think not the more strict they cannot get. So maybe they started like this, so Okay. it will evolve maybe to the good. Yeah. No myślę, że to dobrze, że w ogóle MMA ewoluuje tutaj we Francji i ma troszeczkę większe pole manewru teraz. Uważam, że takie limity, które są teraz, one czemuś służą. Może po prostu jeszcze Francuzi muszą się rozeznać, w jaki sposób to ugryźć, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne. Ja jestem fanem czystego sportu, lubię, żeby nie było żadnych substancji wzmacniających performance, więc dla mnie akurat ten doping i ta cała sprawa, to jest fajnie, że to jest formalizowane, ale myślę, że jakby w drodze czasu z ewolucją będzie mniej tych restrykcji niż więcej, czyli obecnie wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, że bardziej ograniczone już to nie będzie, już będzie tylko luźniej, co będzie działało oczywiście ku przychylności i rozwoju dyscypliny samej w sobie. Jasne. Ostatnie pytanie ode mnie. Jak zachęciłbyś Kenji widzów z Polski do tego, żeby oglądali twoje starcie z Alfonsem? Okay, what would you say to your fans out there in your country to make them watch your fight with Alphonse in 2 days? Yeah, I hope they all tune in for my fight in France. I will do a good show for them. I give my best. I want to bring the victory home to my country. Sure. And yeah, entertain and come home with the victory. No mam nadzieję, że wszyscy tak naprawdę podłączą się pod telewizor czy jakieś inne odbiorniki, staną za mną murem, tak żebym ja dobrze reprezentowały nasz kraj i żeby wszyscy będą mi kibicować w taki sposób, żeby ta energia mi się udzieliła i żebym mógł jak najlepiej się zaprezentować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Thank you so much for your talk and for your time. Thank you, awesome. Merci. Thank you.